Cześć, co tam u Was słychać? Jak żyjecie? Ja w dzisiejszym odcinku postanowiłam się podzielić z Wami moim sposobem na długą noc za kierownicą, czy ogólnie w pracy. Coś mocniejszego niż kawa? Yerba mate. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co to jest yerba mate, czego możecie się po niej spodziewać, jak ją przyrządzić i od czego najlepiej zacząć na początku. Zatem zapraszam do subskrypcji, no i jedziemy z tematem. Yerba mate to herbata produkowana z liści ostrokrzewu paragwajskiego, rosnącego w lasach deszczowych Ameryki Południowej. Na rynku możecie znaleźć wiele różnych rodzajów yerba mate, począwszy od praktycznie całego krzaka przemielonego wraz z gałązkami i z pyłem, po takie czyściutkie yerbki z samych listków. Do tego yerba może być suszona albo czystym, ciepłym powietrzem, albo dymem, co zmienia jej smak. Co jest jednak najważniejsze dla wszystkich yerbek, to ogromna ilość kofeiny. Czego możecie się spodziewać po wypiciu yerba mate? Przede wszystkim pobudzenia. Yerba mate działa jak sok z głumi jagód. I w zależności od tego, jaką yerbę sobie wybierzecie, to może być albo taki skok energii duży i później spadek zupełnie dużo różny niż ten po kawie, także kop i wtedy lekki spadek i wtedy cały czas utrzymanie, cały czas takiego poziomu jakby pobudzenia, koncentracji. Albo możecie sobie wybrać jakąś taką delikatniejszą yerbkę, która działa, powiedziałabym, tak jakby w tle. Czyli pijecie i w zasadzie to wcale nie czujecie, że ona działa, ale po kilku godzinach zauważacie, że w zasadzie już dawno powinniście być zmęczeni i powinniście już ziewać, a wy się cały czas świetnie czujecie i działacie. W każdym razie, porównując yerbę do kawy, to pobudzenie jest zawsze o wiele mocniejsze i dłuższe. Ale to nie wszystko, bo yerba zawiera także antyoksydanty. I badania wykazały, że regularne picie herbaty yerba mate, po pierwsze obniża cholesterol, po drugie działa ochronnie na komórki wątroby i po trzecie działa korzystnie na układ krążenia. A dodatkowo jeszcze wspiera trawienie, obniża łaknienie. W moim przypadku działa tak, że mi całkowicie odrzuca słodycze. Jak piję yerbę, to po prostu słodycze nie smakują. Zatem świetnie działa wspomagająco na odchudzanie. No i przy okazji jest też bogatym źródłem witamin i minerałów. No dobrze, tak wam opowiadam w samych superlatywach o yerbie. Złoty napój, więc dlaczego wszyscy ludzie piją kawę, a nie yerba mate? Skoro ta na dłuższą metę wspiera zdrowy tryb życia i działa dużo efektywniej i dłużej niż kawa. Bo jest taki jeden szkopuł, jeżeli chodzi o yerbę. Smak. Niestety, ale yerba nie smakuje jak żadna herbata, ani zioła, które my znamy. Jak to mój kolega z teamu mówi, a propos, od którego właśnie dowiedziałam się o yerbie i od którego nauczyłam się pić yerbę, yerba mate smakuje jak błotko. I najgorsze jest to, że chyba coś w tym jest. Ale człowiek nie świnia, jak to się mówi, i wszystko zje, a tym bardziej wypije. Jak mu ma na przykład pomóc dojechać bezpiecznie do rana albo schudnąć. Zatem teraz powiem Wam, od czego jest najlepiej zacząć, żeby przejść te trudne początki. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z herbatą yerba mate, a zapewniam Was, że naprawdę jest warto, szczególnie kierowcy zawodowi, to absolutnie przestrzegam Was przed kupowaniem herbat ekspresowych z yerba mate, jakie są dostępne na rynku. Yerba mate oryginalna nie występuje w herbatach ekspresowych, wiecie, w torebkach. To nie jest yerba, to nawet chyba nie leżało koło yerby, nie kupujcie tego, to nie działa. Ja, gdy kilka lat temu postanowiłam zacząć pić yerba mate, poszłam sobie do sklepu z yerba mate w Krakowie. Oczywiście nie wiedziałam co i jak, to wzięłam jakąś tam, wiecie, jedną z najdroższych yerba mate, co mi pani zachwalała, że to już jest taka top of the top. Przyszłam do domu, zrobiłam sobie tą yerbę z takiej ilości, jak widziałam, że ten mój kolega z teamu robił. Siadłam sobie przed komputerem i jak zaciągnęłam sobie pierwszego łyka, to myślałam, że po prostu nie przełknę tego, już nie dobiegnę, ale jakoś przełknęłam. To było wstrętne i stwierdziłam, że nigdy w życiu tego już nie ruszam.
Ale po kilku chwilach zauważyłam, jak już przepiłam to wodą, nie wiadomo czym jeszcze, zauważyłam, że robota zaczęła mi iść i że to naprawdę działa. I działa nieporównywalnie do wszelkich dostępnych u nas rzeczy. Do energetyków, do kawy, nie wiem co jeszcze, narkotyków nigdy nie brałam, to nie wiem. Ale mówi się, że właśnie yerba mate to jest taka legalna amfetamina, więc może coś w tym jest, nie wiem. No i w każdym razie stwierdziłam, kurde, no ta robota, akurat robiłam jakąś taką papierologię firmową, której szczerze nienawidzę i zaczęło mi to iść, więc stwierdziłam, kurczę, no szkoda rezygnować z tego, bo fajnie działa. No to stwierdziłam, przypomniałam sobie właśnie, że ten mój kolega opowiadał, że on wypróbował przez wiele różnych yerb, ale właśnie stwierdził, że ta z ptaszkiem jest najlepsza. I cenowo też najlepiej wychodzi, więc poszłam na internet, zaczęłam szukać yerby z ptaszkiem na opakowaniu. No i znalazłam Pajarito yerba, ja wam to pokażę. Tak ona wygląda. Pajarito yerba mate, taka widzicie, zwykła czerwona mate elaborada. No i znalazłam taką, ale jak zaczęłam szukać, to znalazłam właśnie jeszcze inne właśnie takie z ptaszkiem z tej samej serii, ale na przykład znalazłam taką, tylko że zieloną i ziołową. Także ja jej aktualnie już nie piję, jej nie mam, ale taka właśnie Pajarito Herbs albo Herbal ona się nazywa. Znajdziecie ją na Allegro czy gdziekolwiek i wiecie co? I właśnie ta ziołowa herbata była dla mnie strzałem w dziesiątkę, jak na sam początek, ponieważ to jest taka klasyczna yerba, ale delikatniejsza i przełamana właśnie smakiem, który ja znam, czyli jakiś tam ziół i przede wszystkim mięty. Także na początku zaczęłam robić taką bardzo delikatną, że sypałam tego o dosłownie tyle, żeby się uczyć tego smaku i później stopniowo zwiększałam ilość. Także jak zaczynacie, to myślę, że ta ziołowa Pajarito jest najlepsza. Najłatwiej jest przyzwyczaić się do smaku. A z czasem jak się nauczycie, to możecie sobie przejść nawet na tą klasyczną. Ja też znalazłam taką, chyba ona była albo jakaś cytrusowa była, albo limonkowa, ale ona mi w ogóle nie smakowała. Jakoś ja ją w ogóle mieszałam już z innymi, z tą klasyczną, żeby już jej nie wyrzucać, ale mi bardzo nie smakowała. Także ziołowa, a później ta klasyczna. Najlepiej. W tamtym roku pilot od nas polecił mi inną yerbę. U nas to już widzicie... Yerba jest dosyć popularna na gabarytach, w końcu się nosami dużo jeździ. Polecił mi inną yerbę, Cruz de Malta, tak wygląda. O, tak. Na początku stwierdziłam, że ta yerba jest w ogóle kiepska i ona wcale nie działa, bo wypiłam ją i oczekiwałam takiego działania, jakie znam z Pajarito, ale ono w ogóle nie nadchodziło. Ja stwierdziłam, że ona wcale kompletnie na mnie nie działa i jest jakaś słaba, kiepska. Jest w ogóle też dużo bardziej delikatna w smaku, także po tej ziołowej możecie też na to przeskoczyć. Ale ta yerba właśnie troszeczkę inaczej działa. Ona, gdybym miała narysować wykres, jak ona działa, to ona idzie tak w górę cały czas. Także nie ma takiego skoku i później jest taki jakby tylko lekki spadek i utrzymanie, tylko ona tak jakby działa w tle. Ciężko jest to wytłumaczyć, ale po prostu chodzi mi o to, że cały czas mi się wydawało, że ona wcale na mnie nie działa i wtedy się kapnęłam, że już dojechaliśmy do parkingu, czyli całą noc przejechałam, było już rano, a mi się wcale nie chciało spać. Nawet mi się nie zadziewało. Mało tego, już czułam się tak, że na ciele już jestem taka zmęczona po tej całej nocy za kierownicą i szłam spać. Tu już szłam spać. A po prostu koncentrację miałam na najwyższym poziomie. Oczy jak 5 zł i ani w ogóle, wiecie, ciało chciało spać, ale głowa, mózg absolutnie nie chciała spać. Także to wydaje mi się, że to może być dobrze dla pracowników umysłowych, ta yerba. Jak macie jakąś przymulastą, nudną pracę. Także jak widzicie, jest wiele do spróbowania yerbek. Ja powiem wam, jakoś nie testuję, bo jest mi ok z tą elaboradą. Ale wszystko przed wami. No dobrze, wiecie już co nieco na temat yerby, teraz najważniejsze. Jak ją przygotować? Po pierwsze potrzebujemy matero. Matero to jest naczynko na yerbę mate. Ja zawsze, jak pamiętacie może jeszcze z czasu, gdy jeździłam z Kanią, zawsze bardzo lubiłam pić yerbę z tykwy, z matero zrobionego z tykwy, naturalnej tykwy. Według mnie yerba tak najlepiej smakuje.
Ale niestety no tutaj Volvo ta tykwa do żadnego uchwytu na napoje mi nie wchodziła i cały czas mi się rozlewała. I jak już w końcu raz doszło do takiej sytuacji, że przed startem zrobiłam sobie na szybko yerbę i wyjeżdżając przyhamowałam i ta po prostu, wiecie, yerba, która z tykwy, no to taka jakby malutka dynia, przewróciła się i wszystko mi się tutaj wylało na podłogę. To stwierdziłam, dobra, koniec już z tykwą. Tykwa no, do Volvo się nie nadaje, dlatego kupiłam sobie Matero Drive. Tak wygląda. Mieści się do wszystkich uchwytów, jest no, chyba najlepsze do auta, ale oczywiście nie musicie mieć od razu Matero. Możecie sobie użyć na przykład zwykłego słoika. Chodzi o to po prostu, żeby mieć naczynie, które jest tutaj górą troszeczkę zwężane, bo tej yerby się dolewa, no, dużo się dolewa i żeby się nie wylewało w czasie jazdy. Po drugie potrzebujecie bombillę. To jest Matero, to jest bombilla. Bombilla, czyli taka rurka do picia yerby. Tutaj zwężona. Są absolutnie przeróżne. Ja tą mam od samego początku, już czyli jakieś 4-5 lat. I ta jest akurat rozkręcana, więc fajnie się ją łatwo myje. Tak to wygląda, ale są też inne. Ta akurat była chyba troszeczkę droższa, bo kosztowała coś 50 czy 60 zł. Ale widzicie, za to jest łatwo ją utrzymać czystą. Są też inne, które mają takie, na końcu jakby mają łyżeczkę. No i do tego się dostaje taką malutką szczoteczkę do mycia, a po prostu 2 części to dla mnie już za dużo. Dobra. Mamy z czego pić, to oczywiście potrzebujemy jeszcze tylko yerby i potrzebujemy gorącej wody, która mi się właśnie gotuje prawie że. Woda, jak słyszycie, właśnie się mi gotuje. Do yerby potrzebujemy wody o temperaturze mniej więcej 80 stopni. Ja oczywiście tego nie mierzę, tylko wlewam sobie do mojego kubka termalnego Contigo. Jakbyście potrzebowali przypadkiem, to pamiętacie o tym, że mam dla Was 15% zniżki na hasło Iwona na stronie kubek Contigo. Znaczy właśnie nie, chodzi mi o to, żeby ona trochę wystygła. Ja po prostu robię tak, że wlewam sobie, zostawiam, niech sobie troszeczkę wystygnie. No i teraz yerba. Miałam kiedyś takie ładne metalowe opakowanie, które sobie zamówiłam do Kanady, właśnie oryginalnie z tej yerby. I przywiozłam ją do Polski jeszcze. I przywiozłam do Polski z powrotem, bo ona w ogóle była niedostępna w Polsce, tylko mi się udało kupić na angielskim eBayu. No i kurczę, przepadło gdzieś. Całą Kanadę ze mną objeździło, Amerykę, a później w Polsce się zgubiło po powrocie. Dobra, to dajemy. Do yerby w ogóle dostaniecie, możecie dostać takie specjalne szufeleczki drewniane, tak jakby, żeby to się lepiej wsypywało. Ja oczywiście wszystkie przewaliłam. Tamto opakowanie było fajne, metalowe. Puszka, bo miała właśnie taki dziubek wysuwany. No nic. Dobra. Jak już mamy wsypaną yerbę, ja nasypałam sobie tyle, mniej więcej, na poziomie i to już jest taka średnio mocna yerba. Jeżeli dopiero zaczynacie, to sugeruję właśnie zaczynać tak od łyżki. No dobrze, i teraz robimy tak, że musimy tak troszeczkę tak poruszać tym naczynkiem. Chodzi o to, żeby te większe kawałki, listki, patyczki, te wszystkie większe kawałki wyszły nam na wierzch i żeby ta yerba, ten susz ułożył się pod takim kątem w Matero. Jak już mi się tak poukładało wszystko to co największe na górze, wtedy wkładam rurkę, tak wiecie, po skosie. Ruszam tak, żeby się wszystko wyrównało, wypoziomowało, bo chodzi o to, żeby rurka nie była w tych takich pyłach, bo zaraz się zatka siteczką. Tylko chodzi właśnie o to, żeby ją wsadzić po skosie w te duże kawałki, przysypać ją i teraz już się rurki nie rusza. Już pijecie sobie cały czas w takiej pozycji, nie grzebiecie tam, nie wyciągacie, nie wkładacie nic, bo się zaraz rurka zapcha. Te duże kawałki yerby służą jak taki drenaż, powiedzmy, który ściąga całą ciecz. Dobrze.
Powiedzmy, że woda już ma mniej więcej 80 stopni, troszeczkę sobie ostygła. I sobie ją zakręcę, żeby mi się lepiej lało. I teraz zalewamy yerbę, ale nie do końca. Jak mam to wam pokazać? Będziecie widzieć? Nie będziecie widzieć. Chodzi o to, żeby wlać tyle wody, żeby było w sam raz, żeby ten sóż mógł ją całą wchłonąć i napęcznieć. Także teraz dajemy tu jakieś tam 3 minuty. No dobrze, moja yerba stała już jakieś 5 minut. Myślę, że to jest wystarczająco dużo czasu. Teraz wystarczy ją zalać do pełna. O. I gotowe. Należy tylko na początku uważać, jak się pije przez rurkę, żeby się nie poparzyć. Gdyby ktoś przypadkiem chciał spróbować przygody z yerba mate, to oprócz yerby absolutnie, jak widzicie, obowiązkowa w zakupie jest także rurka, bo inaczej yerby się po prostu nie da wypić. No i gotowe. I teraz ja zazwyczaj używam tego tak. Tutaj sobie stoi yerbka, tutaj sobie stoi termos z gorącą wodą i w czasie jazdy sobie po prostu dolewam. Pierwszy zalew jest oczywiście najmocniejszy, drugi jest też dosyć mocny, trzeci to już takie o, a czwarte to już całkiem popłuczyny. Coś tam mają smaku, ale działania już chyba nie bardzo. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Na internecie, jeżeli zaczniecie szukać po jakichś sklepach, są takie jakby też yerba mate termosy z rurką od razu gotową. Nie kupujcie tego, bo ja już to próbowałam, to cieknie, w ogóle się nie sprawdza, to jest jeden wielki szajs. Jak na trasę, to tylko takie matero, albo jakiś słoik, albo coś takiego zwężonego górą. Są też jeszcze w ogóle inne matera oczywiście, ale ten kształt jest najlepszy do auta. Do tego właśnie kubek na wodę, zwykły jak na kawę. Nie trzeba jakiegoś tam specjalnego termosa, tylko wielofunkcyjne. Trzeba oszczędzać miejsce, nie? I cała filozofia z yerba mate. Jeżeli się nie boicie, to spróbujcie w domu, albo raczej w trasie. Yerba jest szczególnie dobra, gdy się człowiek, jakby to tak powiedzieć, zamuli i nic mu się nie chce, ponieważ jak się wypije yerbę, to nie jest tylko takie pobudzenie, ale człowiekowi też zaczyna się chcieć coś zrobić i tak jakby dostaje jakiegoś natchnienia do pracy, więc działa to trochę tak właśnie jak sok z gumy jagód. No ale właśnie niestety na początku jest bardzo trudno się przełamać do tego smaku. Gdzieś wyczytałam na internetach, że to jest taki piękny, przyjemny smaczek. Nichuchu. Na początku... Dobra. Gdzie kupić yerbę? W miastach są sklepiki z yerbą mate i znajdziecie tam całe mnóstwo przeróżnych rodzajów yerba mate. Ja kupuję natomiast na Allegro. Najłatwiej. Albo na eBayu. No dobrze, to już by było tyle na ten odcinek, także proszę dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o yerba mate, czy zamierzacie spróbować i czy może wy macie jakiś swój taki, wiecie, sok z gumy jagód. Chętnie bym spróbowała czegoś nowego. A teraz już wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo, cześć! No to ładnie, teraz się najerbałam i mnie nosi. Film nagrałam i co ja mam teraz zrobić? Auto posprzątałam już wczoraj. Nie mam co robić. Chyba muszę nagrać jakiś inny film. To jest właśnie działanie yerba mate. Tak człowieka nosi, coś by zrobił. I szuka sobie tej roboty. Nie, lepiej nie pijcie tej yerby. Widzicie, co człowiekowi przychodzi do głowy?